Witam serdecznie. W tym odcinku będziemy robić diagnostykę, czemu ten dywanik jest mokry. A mianowicie mam podejrzenie, że tutaj cieknie woda. To już mam powycierane, bo dzisiaj padało kilka razy. Widać, że tutaj z odpływów ścieka. Też widać rdze. Ma prawo. Ale woda ścieka tu, stąd. Tu, stąd woda nie powinna ściekać. Woda ma ściekać stąd, za obrys samochodu i tutaj na dół. A ta woda ścieka tutaj i to się dostaje do kabiny. Tak nie powinno być. Więc musimy ściągnąć sobie poszycie drzwi. Z tego co tak na szybko patrzyłem po śladach, gdzie jest śrubokrętem dziabane, jest tu i jest tu. Więc już tu mam naszykowany śrubokręt. Zakładam kamerę i lecimy z tematem. Dobrze, mamy śrubokręt płaski, mniej więcej taki dopasowany tutaj. Mamy kapsel, dwie śrubki na krzyżak, to sobie odłożę. Tu spróbuję teraz to, co pokazywałem Wam prędzej, założyć śrubokręt i tak samo podważyć. Chyba to tak nie pójdzie łatwo jak tam. Nie chcę tego popsuć, ale troszeczkę szerszy by musiał być. Okej, gdzie tu jest śrubka? Śrubka jest tu. Więc mamy 3 śrubki. To ściągłem. Widać, że troszeczkę uszkodziłem. Lepsze by było coś plastikowego, ale powiedzmy tak. Mój poziom bawienia się ładnie już jest wyczerpany. Wkurzony jestem, bo to jest nie pierwszy raz, co mnie troszeczkę zalało. Aktualnie mamy taką pogodę, że albo nie pada wcale, albo tak leje, że jest masakra. I dzisiaj była podobna pogoda, która właśnie spowodowała, że już miarka się przebrała, muszę to rozkopać. Nawet widać po szybach, przed chwilą padało i nie byłem w stanie się za to wziąć. Ale no muszę, nie ma wyboru, bo no niestety za jakiś czas blacharka całkowicie się uszkodzi, a w środku będę miał wylęgarnię pieczarków, a tego nie chcę. A tu jeszcze mam jedną śrubkę, ale to będzie raczej, żeby trzymało panel, a tak głębiej będzie. O tak, sobie zobaczyłem, a tak głębiej jest od trzymania obicia drzwi. Zrobimy sobie test. Trzyma się i teraz tak. Jak to się ściąga? Albo jeszcze spróbujemy odkręcić to. Że będę musiał więcej składać, ale lepiej troszkę więcej poskładać, niż bym miał coś uszkodzić nadmiernie. Ok, to raczej teraz odchodzi, tu odchodzi. Teraz pytanie, czy to się jakoś zsuwa, odpycha. Nie mam pojęcia. Ok, to całe się odpycha. Więc stawiam na to, że mogą być zaczaski. Dziś kiedyś miałem takie plastikowe rządy. Chodzi o to, żeby lakier nie pouszkadzać, bo jak lakier uszkodzicie, to później jak jest lakier uszkodzony, to się wdawa rdza łatwiej. Tego nie chcemy. Ok. I trzeba być uważnym. Mamy śrubkę. Ta srebrna była od góry,
Czyli sobie odłożymy. W sumie obydwie są srebrne. Teraz musimy jeszcze pamiętać, że mamy tutaj przełącznik i jeszcze mamy dźwigienkę z zamykania drzwi. Okay. Wiem, że na podstawie tego, co robiłem kiedyś u siebie w Nissanie, to ta cała klamka jakoś wychodzi, ale tu nie widzę żadnej śrubki, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak to zrobić. Odczepię Was i zaraz zobaczymy, jak to się ściąga. I o to chodzi. Źle jest wklejone poszycie i dlatego mi woda zacieka. Jeszcze jak się okaże, że jest dziurawe, to już wiem wszystko. Czyli po prostu ktoś nie wkleił, jest luźne i mamy przez to wyciek. No, chyba tutaj musi to iść do góry i jak to do góry, to nie trzyma to, czyli chyba muszę ten trójkącik jeszcze wyciągnąć, bo tutaj to mam już luźne w miarę i to mnie trzyma tu, więc muszę chyba ten trójkącik ściągnąć. Wiem, są do tego narzędzia, ale jak człowiek jest zdesperowany albo zdenerwowany, to wszystko idzie. Zaraz się za to weźmiemy. Dobrze, nie mam żadnych specjalnych narzędzi, tylko śrubokręt. Co robię? Podpieram sobie od dołu, tak żeby nie porysować. Oczywiście najlepiej by było to plastikiem podwierać i odrywam. Tu jest po prostu zatrzask, tu jest gniazdo zatrzasku, to sobie odkładamy, żeby nie porysować. I teoretycznie właśnie się udało to ściągnąć. Tu się ściągło i jedynie chyba zaraz będę musiał Was odłożyć, bo potrzebuję obie ręce, albo jakbym miał szybę spuszczoną, to bym widział, co się dzieje z drugiej strony, a niestety na razie nie jestem w stanie powiedzieć, co się tam dzieje, więc zaraz to sobie jakoś powiesimy i lecimy zaraz dalej. Ok, pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi. Tu jest linka, jest osadzona i tu mamy, słyszałem, że mi druga śrubka poleciała. Tu mamy linkę na takich zaczaskach. Najpierw sobie to wyciągniemy i zaraz to powinno też wyjść. To jest na takich zaczaskach małych. To czuję pod palcem. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Są takie zaczaski, bym musiał to ścisnąć i wtedy by to puściło. Ale nie wiem, czy czasem tutaj nie ma jakiegoś takiego myku, że to jest przecież nacięte. Czy to jakoś bokiem nie ma wyjść. W sensie tu do środka wypchać i wyciągnąć. Tylko muszę Was odłożyć, bo albo nie, dało radę. O to mi chodziło i teraz wyciągamy linkę. No i telefon dostał i mamy tak wyciągnięte całą linkę i jeszcze nam zostaje wtyczunia z drzwi. W sumie to wszystko teraz na wiązce elektrycznej wisi, więc muszę doszukać się wtyczki. Ok, wtyczkę mamy tam. Tego chyba nie będę w stanie Wam pokazać, jak to wyciągam, ale później pokażę, jak to mniej więcej idzie, bo raczej jedną ręką nie dam radę, a tu jest taki kąt, że raczej nie zobaczycie. Mamy zdemontowany cały panel. Widać, że to w ogóle nie jest wklejone, jeszcze jest chyba poprzedzierane, choć tutaj powinno być, ale nie jest wklejone, dlatego to cała woda leci tam, gdzie nie powinna. Ktoś po prostu odwalił manianek, ktoś coś tutaj robił, ale tego nie pozamykał. Gdzieś jeszcze tutaj jest żywa masa, jest żywa, tutaj już nie jest. Będę musiał to naprawić. Co do wtyczki, widzicie, jak to się trzyma. Wtyczka. Tu jest taki języczek,
to naprawdę jedną ręką szło nacisnąć, tak? Ten języczek się schował i poszło. I tym sposobem udało się wyciągnąć cały moduł z drzwi. Jak widać, w środku pełno wody, pełno syfu, bo to musiało nie jeden dzień lecieć. Dobra, muszę to sobie odłożyć, żeby nie porysować. No i teraz, gdzie był tutaj błąd? Masa tutaj jest uszczelniająca. To po ściągnięciu, jak ktoś ściągnął, powinien to z powrotem powklejać. Ta masa ma taką, widzicie, niby to jest miękkie, a to już się nie chce kleić, więc będę musiał coś wymyśleć. Mi się nie podoba za bardzo to. Będę musiał zaś rzeźbić w sandaczu, czyli w moim klasyczku Nissanie Sunny. To miało ponad 20 lat, jak to pierwszy raz ściągałem sobie i ta masa jeszcze była taka, jakby to powiedzieć, miękka. Tutaj to się odlepiło i to nie działa. No sobie zobaczę na głośnik. Membrana jeszcze jest zdrowa, o dziwo, fajnie. Zobaczymy. O! Świetny. Świetny. Naprawdę świetny. Co to ma być? Do jasnej, ciasnej. Serio? Teraz jeszcze się więcej takich wynalazków tam znajdzie. Ja pindole. Ciekawe, czy komuś wpadło, czy po prostu to było specjalnie. Dobra. W takim bądź razie, jak takie rzeczy tam są, muszę zobaczyć, czy tutaj więcej wynalazków nie ma. No ale jest ciekawie. Jeszcze oryginalne napisy. W drugich drzwiach mi to strasznie źle działa. Szczela. Przynajmniej wiem, jaki to jest mechanizm i jak się do tego teraz dobrać. No ale już tu widać rdze. W sumie jak jest kamera, to można zobaczyć na dół, czy tam nie ma więcej jakichś niespodzianek. Cały mechanizm to jest masą doszczelniane. Nic poza tym. Dobra. Wniosek: potrzebuję masę uszczelniającą, żeby to uszczelnić, żeby to złapać, bo to już się nie klei. Przynajmniej się nie klei jak powinno. Może jakbym to opalarką troszeczkę zagrzał, albo suszarką. Bo teraz jak to otworzyłem, to się to zrobi klejące. Ale z racji, że tu jest takie już zadziobane, to ta woda nie leci tam, gdzie powinna. To leci sobie gdzie chce. Tylko też to jest średnio rozwiązane, bo rozumiem, że tu ma być najniższy punkt i jak coś ścieknie na tą stronę, to przez ten najniższy punkt, tu jest wklęsły, ma to ściekać do środka, tu do środka i do tych otworów. Tu jest jeden, gdzieś tu był jeszcze chyba drugi albo trzeci. Nie, jest jeden na początku, jeden na środku i jeden na końcu. No ale jeszcze tutaj te klipsy powypadały. Nie wiem, czy nie lepiej je wsadzić do drzwi, że jak będę wsadzał, tak, to musi być w drzwiach. To muszę wyciągnąć i wsadzić do drzwi. Jak będę wsadzał drzwi, to się wkliknie. A tu jak na razie potrzebuję masę uszczelniającą, bo na razie nic z tym nie zrobię. Szybka prowizorka, taśma i poprzyklejałem. Tutaj w tym są takie miejsca na kołki specjalne, które to ustalają. Czyli są dwa punkty, a później to się powinno rozciągać idealnie. Jeszcze sobie powkręcałem śrubki, żeby to się mniej więcej trzymało. Teraz jak jakaś woda będzie leciała, to jest przekierowana do środka, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Jutro muszę coś kupić. No na razie zostawię to w takim etapie. Muszę kupić sobie jakieś takie lepiszcze, żeby to zrobić, bo to jest
okant życi. Tutaj brakuje, to jest całkowicie już zdegradowane, to już się na nic nie nadaje. Jest wymieszane z błotem, z wszystkim, to już nie jest dobre. Muszę coś takiego, taką masę załatwić sobie. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi.